No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku nagrywam materiał o podróży Tesla Model 3 SR Plus z 2019 roku. Notabene jest to samochód z naszego projektu Phoenix. Także oglądajcie. No słuchajcie, słowo ciałem się stało. Ruszamy naszym Phoenixem, czyli przypominam, Tesla Model 3 SR Plus, poskładana na częściach zamiennikowych, w większości oczywiście, powypadkowa. Ruszamy w trasę, jedziemy do południowych Czech, w okolice Brna, później jedziemy w stronę Pragi i później wracamy do Polski. Będzie to trasa nie przekraczająca 2000 km i na bazie tego chcemy sprawdzić, jak się takim właśnie samochodem jeździ w dłuższe trasy. Jestem pełen niepokoju, także zobaczymy, co pokaże ten samochód. Więc zaczynamy podróż naszą Teslą Model 3 SR Plus, przypominam, z 2019 roku. Tutaj przy okazji wszystko wyzerowaliśmy, także wszystko jest wyzerowane. To jest przebieg tego samochodu. Także cała trasa będzie tutaj udokumentowana w kontekście tego, jakie jest zużycie, jaki przejedziemy dystans. Samochód cały czas jest naładowany w tej chwili na 100%. No dobra, 99, przepraszam. Będziemy jechać we dwójkę, czyli będę ja, pani prezes, no i trochę bagaży, no bo jedziemy w trochę dłuższą trasę. Słuchajcie, dojechaliśmy do Radomska, ładujemy się na Ionity 350. No jak widać, nie do końca się udało osiągnąć taki wynik, mimo że bateria jest podgrzana. I teraz jeszcze tylko pokażę Wam, jak wyszło nam spalanie. Tak wyszło nam spalanie. Czyli na całym dystansie 180 km spaliliśmy średnio 165. Przypominam, że tam część tej drogi, około 40 paru kilometrów, to była autostrada, no i jechaliśmy nieco szybciej. Także spalanie nam delikatnie wzrosło. Następny przystanek to będzie Bytom. Tak jak widzicie na załączonym obrazku, jadę z panią prezes, z Patrycją, tą właśnie Teslą Model 3 SR Plus. Wybieramy się w trasę, a celem ćwiczenia jest zobaczenie, czy jesteśmy w stanie takim samochodem podróżować na dłuższe dystanse. Wybieramy się w tej chwili na południe Czech, w okolice Brna, później z Brna do Pragi, później być może jeszcze kawałek w Czechach będziemy jechać i wracamy później w stronę Krakowa i do Warszawy. Ze wstępnych obliczeń to jest nieco poniżej 2000 km. Jest to wystarczający dystans, żeby dowiedzieć się, jak tym samochodem się podróżuje. Patrycja jeszcze nie prowadziła, ja już prowadziłem ten samochód na odcinku z Warszawy do portu Radomsko, gdzie ładowaliśmy się przed chwilą na Ionity. Zużycie energii na tym odcinku wyniosło 16,5 kWh na 100 km i ono na początku było dużo niższe, czyli do momentu, aż zjechaliśmy z S8. Jak przejechaliśmy na A1 i musiałem podnieść prędkość w okolice 130 km na godzinę, no to to zużycie energii wydatnie wzrosło i stanęło właśnie na 16,5 kWh na 100 km. Samochód bardzo fajnie zaczął się szybko ładować, oprócz tego, że Ionity oczywiście jak zawsze miało problemy. Czyli musieliśmy ze 3 razy próbować, żeby się podłączyć. Dodatkowo ostatecznie podłączyliśmy się przez Elocity, co kosztowało nas dodatkowe 40 groszy za kilowatogodzinę, ale to i tak lepiej niż w ogóle nie móc się naładować. Samochód bardzo fajnie zaczął się ładować, zaczął od 100 parudziesięciu kilowatów, mimo iż nie był za bardzo przygotowany do ładowania, bo ja tam włączyłem nawigowanie do ładowarki dopiero parę kilometrów przed zjazdem. Przypomniałem sobie o tej funkcji w ogóle. No i de facto w przeciągu, nie wiem, 10-15 minut już byliśmy gotowi do dalszej jazdy. Mamy znowu 80%, jedziemy teraz w stronę kolejnego przystanku, będziemy zatrzymywać się w okolicach Bytomia. Patrycja, Twoje pierwsze wrażenia z prowadzenia tego samochodu? Bo wiem, że Ty akurat z nas dwojga do trójki jesteś najbardziej przyzwyczajona. Jestem, aczkolwiek bardzo dawno, bardzo długo już nie jeździłam trójką. Ostatnio jeździłam X-em najwięcej, więc troszeczkę mnie zawieszenie w X-ie rozpieściło i tutaj jak wsiadłam, no to przypomniałam sobie o tym twardym zawieszeniu, tak? No jednak tak. Dobrze, to jeszcze jest mniej wygodne. Twarde to dopiero poczujesz, jak wrócisz do swojej trójki Performance. To jest trójka SR Plus, która ma zdecydowanie bardziej komfortowe zawieszenie, albo może inaczej, inny profil koła i opony, który powoduje, że to zawieszenie inaczej pracuje. Jeżeli chodzi o zrywność, przyspieszenie, kontrolę nad samochodem podczas prowadzenia,
no to tutaj nie mam żadnych uwag. To jest ta teza, którą zresztą wyniosłem też w momencie, kiedy żeśmy jeździli Tesla Model Y po Stanach Zjednoczonych, gdzie tym samochodem nam się jeździło bardzo dobrze, ale to było spowodowane tym, że jechaliśmy głównie w ciepłym klimacie, tak? Czyli temperatury nie spadały chyba poniżej 15 stopni po całej tej drodze w Stanach Zjednoczonych, po której jeździliśmy, i ten samochód tylonapędowy świetnie się sprawdzał, nie stwarzał żadnych problemów. Tak i ten tutaj świetnie sobie daje radę. Duży minus za głośność. Nie wiem, czy w sumie nie jestem w stanie teraz porównać, jak wróci trójka Performance, to może sobie wtedy jakoś to porównamy, ale wydaje mi się, że w trójce Performance poliftowej, bo ta trójka Performance Patrycji jest poliftowa, jednak trochę jest ciszej. Tutaj to jakoś odnoszę wrażenie, że to wszystko, te wszystkie hałasy z zewnątrz bardziej do nas docierają. A tak poza tym, to ta stara trójka, no to niczym się nie różni od nowszej trójki. Mówię o trójce oczywiście poliftowej, nie mówię o Highlandzie. Oprócz tego tylko, że ma starego typu gniazda USB i nie ma ładowarki indukcyjnej. Odczuwasz jeszcze jakiś inny dyskomfort? Wiesz co, ja nie mogłam się przyzwyczaić do foteli. Nie wiem, czy one się różnią od Nie, tych... są takie same. To jakoś po jeździe X-em to ten odcinek tutaj, Lędźwiowy? tak, jakiś taki jest dla mnie mało wygodny. Próbowałam to sobie wyregulować i nie udało mi się, ale może jest to tylko kwestia przyzwyczajenia się. No ciekawe jest to, co mówisz, bo mi się wydaje, znaczy ja ogólnie oczywiście też mam takie zdanie jak to, że te fotele są z wyglądu na pierwszy rzut oka i jakby takie pierwsze wrażenia z siedzenia są rzeczywiście negatywne, ale te fotele na dłuższe dystanse dużo lepiej się sprawdzają niż na przykład te, co są w X-ie, zdecydowanie. Jesteśmy w tej chwili na Superchargerze w Gliwicach. Nagrywałem wam też screeny z ekranu, 16 kWh na 100 km. Teraz się ładujemy, musimy dojechać, chcielibyśmy dojechać do Brna. Stąd do Brna mamy około 260 km, więc zobaczymy, czy się uda. Ten samochód potrafi się naładować, przynajmniej Tesla pokazuje maksymalnie 350 km, więc zobaczymy, czy sobie poradzimy z takim dojechaniem. Na szczęście po drodze mamy jeszcze Supercharger w Ołomuńcu, który z reguły jest bardziej zajęty, no ale powiedzmy, że to będzie dla nas jakaś deska ratunku i tam na pewno dojedziemy bez problemu. Natomiast w tej chwili przy naładowaniu na poziomie 91% samochód pokazuje, że dojedziemy do Brna z naładowaniem 20%, więc wydaje mi się, że całkiem spokojnie sobie damy radę. Podjęliśmy też pewne, jakby może nie tyle co decyzje, ale takie rozmowy na temat tego samochodu konkretnego. Porównując go do Tesli Model 3, którą jeździ Patrycja, Tesla Model 3 Performance. Patrycja w tej chwili wykupuje winietę w Czechach, także, bo oczywiście załatwienie darmowej winiety w Czechach jest tak popaprane, że wolimy wykupić za niewielkie pieniądze. Ale wracając do tego, że pomyśleliśmy sobie, szczególnie, że okazało się, że ten nasz samochodzik ma full self-driving wykupiony przez poprzedniego właściciela, pomyśleliśmy sobie, że moglibyśmy wsadzić do tego samochodu baterię long range i zobaczyć, jak on wtedy będzie jeździł, bo czyli na przykład po prostu spróbować zaadoptować tutaj baterię 78 kWh netto i zobaczylibyśmy, co się dzieje. Szczerze, przy takim zużyciu, jeżeli uda nam się wsadzić baterię 78 kWh i to wszystko ładnie zadziała, no to jest szansa, że ten samochód rzeczywiście zrobi 500 km. Musimy oczywiście wiedzieć i przyjmować też takie założenia, że jak wsadzimy cięższą baterię, no to ten zasięg się trochę skróci. W sensie zwiększy się zużycie kilowatogodzin, no ale pozostanie tylko jeden silnik, nie będzie dwóch silników. Więc jest spora szansa, że ten samochód naprawdę będzie robił bardzo fajne, długie dystanse. Tak czy siak, ta podróż wcale nie jest taka zła. Bezproblemowo wydaje mi się, że ten samochód zrobi 200-250 km. Teraz go przetestujemy na jeszcze dłuższym dystansie, także porównywałbym go, jeżeli chodzi o możliwości zasięgowe, do Tesla Model S 75D, taką mieliśmy. No i to ten samochód robił podobne dystanse, mało tego, po naładowaniu pokazywał też podobny dystans, jeżeli pamiętam 380, ten pokazuje 350. Więc jak na razie kciuk w górę, jest to świetny wybór za niewielkie pieniądze. Kupujcie Tesla Model 3 SR+. Jesteśmy już w Brnie. Tutaj proszę bardzo, ładujemy się bardzo fajną mocą, na starcie oczywiście. A teraz zobaczmy, jak wyglądało zużycie. No i tak wygląda średnie zużycie. Tutaj macie zużycie, które było na ostatnim odcinku, czyli 242 km tutaj mamy przejechane. Zużycie średnie 14,8 w zaokrągleniu kWh. Cały dystans, który przejechaliśmy, 560 km. Średnie zużycie 15,4 kWh, także całkiem nieźle. Patrycja, twoje spostrzeżenia, no bo już miałeś okazję trochę pokierować, także myślę, że też jest interesujące, co ty jako kierowca, który produkuje prąd podczas jazdy, ma do powiedzenia w tym temacie.
prowadzi się dobrze, ale powiem Tobie, dawno nie jeździłam trójką i jednak Y i X są wygodniejsze. No X to jest w ogóle bardzo duże auto, ale Y fajny jest, taki kompaktowy i ma to zawieszenie takie jednak wygodniejsze. No tutaj trochę jest ono takie twardsze, dobrze mówię? No to jest pierwsza edycja trójki, rocznik 19, więc tutaj mamy wszystko co najgorsze, jeżeli chodzi o trójkę oczywiście, tak? Czyli szumi nam przez okna, mamy jednowarstwowe szyby, dużo bardziej słychać to, co się dzieje na zewnątrz, zawieszenie też dużo bardziej odczuwamy to, co się dzieje na drodze. Aczkolwiek od strony ekonomicznej, no to ten samochód jest super. Tak? Ja wracam do tego materiału, który widzieliście na YouTubie na temat Otomoto. No to jest ten samochód, który mieści się w tych właśnie, nie wiem, 60-70 tysiącach złotych. SR Plus. Ten akurat ma mały przebieg, ale zakładam, że gdybyście szukali takiego samochodu, no to ten przebieg miałby tam w okolicach 110 tysięcy kilometrów. Ale wciąż, no niesamowite rzeczy ten samochód robi. Zupełnie wczoraj żeśmy przejechali chyba 251 ciągiem kilometrów, jeszcze nam zostało około chyba 16-17%, więc jest rewelacyjnie. Jest rewelacyjnie. Zmęczenie. Chyba trochę większy niż w Y czy w X, no bo jednak ten komfort jazdy w tym małym samochodzie jest trochę gorszy. Wiesz co, ja nie mogę się przyzwyczaić do tych foteli, jednak fotele w Y i w X, którym ostatnio jeździłam dosyć dużo. Raczej chyba pozycja siedząca, to że siedzisz wyżej. Nie jestem w stanie sobie tego fotelu tutaj dopasować. Tak, to na początku jak wsiedliśmy i wpadliśmy, to tak, to pierwsze co, to musiałam podnieść te fotele wyżej, bo one były bardzo nisko, tak sportowo ustawione. Gdzieś tutaj ja sobie nie jestem w stanie wyprofilować tego siedzenia na odcinku tym lędźwiowym. I czuję, jak ten fotel na mnie tak napiera. Bo to ja tak ustawiłem, wiesz? Ale próbowałam to zmienić i mimo wszystko... udało się? No ja tutaj mogę regulować, no dobra, bo to może jakoś tak indywidualnie. Mi się wydaje, że jest całkiem ok. Ale... Więc nie wiem, czy to jest akurat specyfika tej trójki, bo w swojej trójce tak nie miałam, ale dawno nią nie jeździłam, więc może po prostu przyzwyczaiłam się do Y i do X. A tak poza tym, dobrze się jeździ. Wozidełko. Tak. Wozidełko. Ma te benefity Tesli, czyli mamy infotainment, mamy możliwość korzystania ze Spotify'a, no to wszystko co wiecie, to już w ogóle nie ma sensu tym się dalej dzielić. Odnaleźliśmy super feature, czyli full self-driving, który de facto w Europie niewiele daje, no ale coś tam daje. No na pewno jest ten autopilot bardziej zaawansowany niż to, co mamy w Y, bo w Y mamy po prostu zwykłego basic autopilota. Ten tutaj zmienia pasy, startuje z świateł jak się zmieniają, no parę takich rzeczy odkryliśmy, których... Sam parkuje. Sam parkuje? Nie, no to każdy sam parkuje. Tak? Tak. To akurat nie jest jakoś tam... Ten akurat trochę lepiej to robi, bo on wyszukuje te miejsca do parkowania i to działa. Jesteśmy w Pradze, jest z nami Jewgeni. I teraz zobaczymy, jak wygląda nasze spalanie. Jeździliśmy trochę po mieście. Przepraszam. No, ostatnie kilometry akurat w okolicy miasta nie wyszły najlepiej, ale tak czy siak średnie spalanie jest bardzo dobre. Mamy 14,5 kWh. Przypominam, że jesteśmy na Superchargerze w Pradze. Wracamy już z Pragi. Lecimy teraz na Supercharger w Ołomuńcu. Jechaliśmy przez Hradec Kralowe, przepraszam. No i tak wygląda nasze zużycie. Mamy 1346 km, 14,5 kWh na 100 km. Teraz za kierownicą pani prezes, więc ja tutaj pokażę, żeby było widać, że to pani prezes. Więc jak widzicie, zużycie nam bardzo spadło. Ja wcześniej prowadziłem, no i było trochę wyżej. Słuchajcie, więc tak, jesteśmy teraz w Ołomuńcu. Tak jak widać, nasza dalsza trasa prowadzi przez nasze warsztaty partnerskie. Przejdźmy teraz do zużycia energii. Tak to wygląda na tą chwilę. Mamy za sobą już prawie 1500 km. No, pani prezes oczywiście podniosła poprzeczkę jak zwykle dosyć wysoko. 13,2 kWh. Średnie 144, przepraszam znowu, 14,4 kWh. Także wciąż w bardzo dobrym standardzie. I zaraz lecimy dalej właśnie do Volt Garage, do Bielska Białej. Wreszcie uroczyście otworzyć ten warsztat. Chyba po roku czy dwóch nawet funkcjonowania. Kolejny etap naszej podróży. Byliśmy już w Łodygowicach. Tak wygląda nasze zużycie za 1630 km, to jest 14,5 kWh. Teraz jedziemy do Dąbrowy Tarnowskiej. Jesteśmy na Greenwayu w Żywcu. Zaraz wam zresztą go pokażę. Czekajcie, wysiądę sobie z samochodu tylko.
To jest ten Greenway. Byliśmy na nim ostatnio bodajże 2 albo 3 lata temu. I cały czas działa, wszystko jest w porządku. Także korzystamy z Greenwaya. Jest czwartek rano. Już jesteśmy w tej chwili niedaleko Dąbrowy Tarnowskiej. Zaraz będziemy ruszać do naszego warsztatu partnerskiego. Stady Garaż, przypominam. Później idziemy do Kielc. A tutaj tak wygląda zużycie. Jest to, 14,3 kWh. Przejechaliśmy już prawie 1800 km. Także pewnie i 2000 pykną. A tak wygląda hotel, w którym jesteśmy. I przy okazji tak wygląda przyhotelowa ładowarka. Gdybyśmy wiedzieli, że tam jest ładowarka jeszcze jedna, to byśmy się tam pewnie podłączyli. Ale tutaj też fajnie to wszystko działa. Tauron, obsługiwany przez Elocity. Dobrze, więc jedziemy w tej chwili z hotelu do Dąbrowy Tarnowskiej, do naszego partnera. Stady Garaż, przypominam. Jest to część naszego tournée, które odbywamy po uroczystym otwarciu warsztatu w Pradze. Rano przed ruszeniem sprawdzałem, ile żeśmy przejechali kilometrów. No to było 1791, teraz już pewnie jest 1800. Średnie zużycie wyszło nam na całej trasie z 14,3 kWh, także bardzo, bardzo dobrze. Przy okazji w hotelu okazało się, że mamy Taurona, którym się ładowaliśmy. No i ten samochód też ma taką fajną zaletę ze względu na wielkość baterii, że nawet na 50 kW ładowarkach ładuje się relatywnie szybko. Więc te skoki mamy takie, no to jest w ogóle super. Ten sposób ładowania, to że on takie, myślę, że na takie trasy do 2000 km to jest idealny samochód. Po Polsce, gdzieś tam krótkie wypady do Europy, no myślę, że do Hiszpanii miałbym problem, żeby wziąć to wyzwanie na siebie, bo tutaj jednak tych ładowań byłoby więcej. Tak, ale wiesz co, to jest to, o czym mówiliśmy. Tym samochodem i tak jesteśmy w stanie zrobić takie trasy około 250 km, a my i tak jadąc Tesla Model 3, tą z większą baterią, nie byliśmy w stanie przejechać tyle, ile ona pokazywała, czyli tam 3 godziny jednym ciągiem. I tak zatrzymywaliśmy się, robiliśmy przerwy. I tutaj akurat tak wypadają te przerwy co 2–2,5 godziny na ładowanie. Ładuje się, tak jak powiedziałeś, szybko, więc to nie jest tak, że musimy gdzieś spędzić pół godziny, tylko nawet krócej. No bardzo szybko, tak, do 80% ładuje się bardzo szybko. Więc wydaje mi się, że ta podróż wcale nie musiałaby być dużo dłuższa, tych ładowań wcale nie musiałoby być dużo więcej w tym samochodzie. No ale ja jednak mimo wszystko do Hiszpanii wolałbym pojechać Y-iem, ze względu też na wielkość samochodu, tak, i wygodę. Aczkolwiek może kiedyś nam strzeli do głowy, żeby tym pojechać do Hiszpanii, bo taki plan też jest, natomiast na tą chwilę jesteśmy zmęczeni i po prostu raczej chyba odpuścimy sobie podróżowanie tym samochodem. Oczywiście jest parę rzeczy związanych takich, które są jakby no nie są tak dobre jak na przykład w Y czy w X-ie, którym chociażby jeździmy, czyli między innymi właśnie wygoda. Tak, abstrahując do tego, że miejsca, które tutaj mamy, jest podobnie jak w Y, no to w Y siedzi się jednak wyżej i dla mnie to jest dużo lepsze, bo ja nie lubię takiej niskiej pozycji. Nie wpada się tak do tego samochodu, tak? To jest, jednak w Y jest i X wygodniej. Wsiadanie, wysiadanie. Dużo głośniej jest w tym aucie, ze względu na to, że to jest jeszcze wersja przedliftowa, także ona jest jeszcze gorzej wygłuszona. Ma tutaj szyby jednowarstwowe z przodu, więc słychać dużo bardziej to, co się dzieje na zewnątrz. I na przykład specjalnie teraz czekaliśmy z nagrywaniem dla Was, dlatego że po prostu jechaliśmy po takiej wyboistej drodze i nie dałoby się nagrać tego materiału. W sensie byłoby straszne zakłócenie. No cóż, jedziemy dalej. Postaramy się teraz dojechać już do Warszawy bez zjeżdżania na Supercharger w Radomiu, może się nawet uda. I to będzie chyba najdłuższy przejazd, jaki zrobimy bez doładowania, okolice 280 km. Jeżeli się uda, to oczywiście dam Wam znać. Jeżeli się nie uda lub wystąpią inne okoliczności, to też oczywiście damy Wam znać. Patrycja, jeszcze parę słów od Ciebie, bo Ty wczoraj jechałeś trochę dłużej, więc jak Twoje wrażenia, szczególnie jazda nocą, starszego typu lampy? Bardzo dobra rzecz, o której wspominałeś. No nie jestem w stanie się przyzwyczaić do tych długich, jednak po Y, gdzie on ma lampy, powiedz jakie? Matrycowe. Tak, to jest rewelacja w Y, a tutaj te lampy, te długie, które się zapalają i gasną tak nagle, no to jest mega niekomfortowe, muszę przyznać. Jednak przyzwyczaiłam się do tych świateł w Y, które są takie płynne, nawet jeżeli jedzie coś z naprzeciwka, to one tak wycinają, żebym widziała jak najwięcej, więc to jest taki minus, duży minus w tym samochodzie. A tak poza tym, no nie jest niewygodnie. Mi się dobrze jeździ. Jedyne co, nie mogę się przyzwyczaić do tego odcinka tutaj lędźwiowego w tych fotelach. Wydaje mi się, że w porównaniu do tej mojej trójki one są jednak inne,
ale to sprawdzimy, bo ja też swoją trójką dawno nie jeździłam. Tak poza tym nie było problemu. Jechaliśmy bardzo dużo wczoraj, dużo kilometrów przejechaliśmy i nie wysiadam Koło z tego 700. samochodu. Tak, nie wysiadam z tego samochodu połamana, ani nic takiego. Korzystam z autopilota. Rzeczywiście jest on tutaj wygodniejszy, bo sam zmienia pasy. Ale tutaj mamy full self-driving, ale to nie jest... Gdyby Y miał full self-driving, też by tak jeździł. No tak, ale nie ma, więc mówię, że to jest wygodniejsze. Okay. Słuchajcie, więc zakończyliśmy naszą podróż. Przekonaliśmy w tej chwili, już widzę, 2128 km. Średnie zużycie 14,17 kWh na 100 km. Ostatni kawałek już cisnęliśmy, bo się Patrycja stęskniła za dziećmi, także wzrosło nam do 14, prawie 8 kWh. Ale to niczego nie zmienia. Możemy powiedzieć, że ten samochód jest super. Dodatkowo jeszcze ostatni odcinek, który pokonywaliśmy z hotelu do Falent, czyli do miejscowości, w której my się teraz znajdujemy, to było 297 km, czyli na jeden strzał, pomimo włączonej klimatyzacji, zrobiliśmy 297 km. W teorii zostało nam jeszcze 34, no pewnie ze 20 by jeszcze przejechał. Czyli w takich warunkach, takiej pogody, no teraz mamy 30 stopni aż, samochód byłby w stanie przejechać bardzo długi dystans. Patrycja, twoje podsumowanie. Uważam, że ten samochód ma wystarczającą baterię, ponieważ i tak nieraz już Wam mówiliśmy, że przejechanie 250 km to jest akurat takie na jeden raz wystarczające, a ten samochód robi to bez problemu. Wygodnie się nim jeździło, bo przejechaliśmy te 2100 ponad kilometrów i nie czuć jakiegoś zmęczenia. Więc, no i ma tego autopilota. No to, ale to jest, powiedzmy, rzecz, która nie jest związana z typem samochodu, po prostu jest taka... Ale jest to dobra rzecz, którą zachwalam. Uważam, że ten samochód jest dobry. Jeszcze jak gdyby miał te światła matrycowe, to już byłaby rewelacja. Dobrze, słuchajcie, więc wystawiam jak najbardziej pozytywną opinię Tesla Model 3 SR+. Obiecałem Wam ten materiał, słowa dotrzymałem. Miało być 2000 km, jest ponad 2000 km. Dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału. Trzymajcie się, cześć!